Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej i dzisiaj mamy trzeci, ostatni odcinek z takiej trzyczęściowej serii odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o Panamie. W pierwszym odcinku omówiliśmy opiekę medyczną w Panamie, w drugim odcinku uzyskanie pobytu w Panamie, a dzisiaj akurat omówimy, gdzie tutaj się mieszka w Panamie i ile kosztuje zakup, ewentualnie wynajęcie albo domu, albo mieszkań. I dzisiejszy odcinek będzie w sumie najdłuższy, ponieważ Panama ma do zaoferowania bardzo dużo miejsc na każdy w sumie budżet i w zależności kto lubi jaki klimat. No i teraz kolejny ważny punkt, gdzie tutaj mieszkać w Panamie? Gdzie tutaj osiedlają się ekspaci? I teraz bardzo duży wybór jest w zależności od tego, kto co lubi i na co kogo stać. I tutaj będę starał się być obiektywnym, ale chyba mi to nie wyjdzie, bo akurat mieszkamy na plażach i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co by tutaj robił mój 23-letni syn i jakby miał taką samą opinię jak moja, to bym się bardzo zdziwił i jeszcze bardziej zaniepokoił. Chodzi tutaj o to, że jak się ma 20 albo 30 kilka lat, to co innego jest ważniejsze niż dla osób w wieku 40 i 50 kilku lat, a jeszcze coś zupełnie ważnego jest dla tych 60 i 70-latków. Tutaj zacznę od tego, że Panama ma bardzo dużo różnych klimatów. To jak usłyszycie, że tam są upały i leje, to znaczy, że ta osoba tutaj albo nigdy nie była, albo tylko otarła się o kraj, albo była na jakimś, nie wiem, tygodniowym all inclusive. Tak więc klimatów jest sporo. Jedni lubią zimniejsze góry, inni upalną Panama City, albo nawet dżunglę. W Panamie mamy około 2,5 tysiąca kilometrów plaż, bo kraj jest bardzo, bardzo wąski, dlatego ten przesmyk między Atlantykiem a Pacyfikiem nie jest aż taki duży. Dlatego też nawet na samych tylko plażach możesz znaleźć taką opcję, że możesz żyć w jakichś tropikach, albo taką, że czasami pod wieczór musisz zakładać jakiś sweter, bo jest zbyt zimno. Na początku wspomnę o Panama City, gdzie się przylatuje. W Panama City mieszka się wtedy, jak się musi i nie ma się za bardzo wyjścia. Jest to związane na ogół z pracą, bo tam jest jej najwięcej. Tam są też najlepsze szkoły, uczelnie i jest tego akurat bardzo duży wybór. Głównie mieszkają tam młode osoby, ale w Panama City jest też największe lotnisko międzynarodowe. Są tam właściwie 3 lotniska, ale to największe to Cumen. Jest to właściwie największe lotnisko w całej Ameryce Środkowej. Taki roczny przerób w tym roku wyszedł na około 17 milionów pasażerów, co jest około 2 razy więcej niż przewija się przez lotnisko Chopina w Warszawie. Z tym, że Panama ma prawie 10 razy mniejszą populację niż Polska. I akurat Panama bardzo często wykorzystywana jest jako taki punkt transferowy pomiędzy Ameryką Północną albo Europą, a Ameryką Południową. W Panama City jest też największa ilość sklepów, szpitali i urzędów państwowych. Każdy ekspat musi tam coś załatwić, zwłaszcza jakieś formalności związane z jego pobytem czy zakupem jakichś większych, ważnych rzeczy. No ale oczywiście oprócz tego musi stamtąd wylecieć i tam akurat przylecieć. Jak ktoś już musi mieszkać w Panama City, to najlepszym miejscem jest Costa del Este. Jest to bardzo duża, nowa i elegancka część miasta, gdzie czujesz się jak w jakiejś wypasionej dzielnicy w Miami. Oczywiście są tam jeszcze i sztuczne wyspy, na których można mieszkać, ale to już na super wypchany portfel. Ceny w Panamie mają bardzo dużą skalę, więc w ogóle mówiąc o cenach skupię się raczej na minimalnych cenach i tych średnich, bo wszędzie w Panamie można znaleźć i takie nieruchomości za kilka milionów. W Panama City kupuje się na ogół mieszkania, a nie domy. Ceny dwusypialniowego mieszkania są w granicach od 150 do 200 tysięcy dolarów w takiej gorszej dzielnicy, między 200 a 300 tysięcy takie lepsze lokacje, a między 300,5 miliona na przykład w Costa del Este. Tam na ogół mieszkania są większe niż tylko dwusypialniowe. Wynajem to tak mniej więcej między 900 a 1300 w takiej sobie dzielnicy. Średnio to od 1300 do 1600, na przykład na Avenida Balboa, która jest taką główną, symboliczną ulicą w Panama City. W Costa del Este, która jest jedną z najładniejszych dzielnic, jest od 2000 w górę. Tam też ciężko znaleźć coś pod wynajem, bo wszystko schodzi na pniu. Ale zdecydowana większość ekspatów stara się omijać Panama City, bo to po prostu duże, zatłoczone latynoskie miasto. Zresztą i klimat tam jest taki nie za bardzo, bo jest tam super gorąco i niesamowicie pada.
Stąd też jak ktoś otarł się o Panamę i jedyne miejsce, w jakim właściwie był, to Panama City, to ma takie bardzo skrzywione wyobrażenie o Panamie, że to musi być zawsze gorąco i tam leje deszcz. No tak, no w Panama City akurat leje, ale reszta kraju jest zupełnie inna. I teraz, skoro już mamy Panama City za sobą, to skupię się na tych innych miejscach, które wybierają na ogół ekspaci. W tych miejscach, gdzie jest dużo lepsza pogoda i wyższy komfort życia. To może w takiej kolejności od tych najbardziej popularnych do takich dużo mniej znanych. Plaże w okolicach Coronado. Właściwie Coronado to nie jest nawet miasto, to jest tylko taka miejscowość. Jest to taki pas plaż, które można przejechać autostradą wzdłuż w ciągu tak pół godziny. Albo jak się dorzuci może Punta Chame, to w ciągu 1 godziny. Coronado to jest tylko akurat centralnie położone miasteczko, gdzie są wszystkie sklepy i serwisy, ale większość ekspatów mieszka w sąsiednich miejscowościach, bo jest tam trochę spokojniej i trochę wyższy poziom. I teraz plusy. Klimat, super temperatura. Przez cały rok najniższa temperatura to 26, najwyższa to 32. Woda jest ciepła przez cały rok, za bardzo nie pada. Właściwie dlatego miejscowi wybrali akurat te tereny i zaczęli rozbudowywać je najszybciej z całego kraju, ponieważ jest tutaj akurat taki doskonały klimat. Są ładne plaże, ale nie jest za gorąco. Jest tutaj w miarę blisko do miasta, bo to około 1,5 godziny jazdy samochodem, ale tam czasami trzeba podjechać czy do prawnika, czy do szpitala, czy po jakieś wyszukane zakupy, czy oczywiście wiadomo... Ale biała plaża, dlaczego tego piachu nie ma czarnego? Choć akurat ostatnio otwarli tutaj opcję kilka lat temu w Rio Hato, mamy też lotnisko międzynarodowe, ale na razie mamy takie dosyć często połączenia tylko z Kanadą, ponieważ Amerykanie stwierdzili, że pas startowy jest zbyt krótki, ale dla Kanadyjczyków nie przeszkadza, stąd też tam 2 razy w tygodniu w sezonie mamy tutaj przyloty bezpośrednio z Toronto i ląduje się tutaj od razu na samych plażach, stąd też można w jakiś sposób jeszcze uniknąć tego, że trzeba dorzucić ekstra 2 godziny, żeby tutaj przyjechać. Jest tutaj największa ilość communities do wyboru. Na około 15 mniej więcej gated communities położonych poza Panama City, u nas w kraju, tutaj jest ich aż 12, a reszta kraju ma tylko 3. Tak więc jest duży wybór tego, co można kupić, wynająć i właściwie na każdą kieszeń. Takie najlepsze communities, jakie tutaj w Panamie są na plażach, taki najwyższy standard są to, tradycyjnie jest najstarsza Buenaventura, jest jeszcze Rio Mar, Vista Mar i jest taki cały szereg innych communities, które też są na bardzo wysokim standardzie typu Casa Mar, Santa Clara Residences. Akurat wszystkie one są położone na zachód od Coronado, ale też samo Coronado jest dosyć atrakcyjne. I jeszcze jest to bardzo rozbudowane tam w okolicach Nueva Gorgona. Jest to akurat na wschód od Coronado i tam zaraz za takim pasmem malutkich gór jest Punta Chame. Tam też akurat mamy taki polski akcent. Mamy tutaj dużo klinik i specjalistów, którzy dojeżdżają tutaj z Panama City na 1-2 dni w tygodniu, w zależności od kliniki. W pobliżu w Peñonome kończą właśnie budowę drugiego największego szpitala w kraju. Jak ktoś ma czas, to jest tutaj bardzo rozbudowane życie towarzyskie ekspatów. Można tutaj spokojnie żyć, nie znając w ogóle hiszpańskiego, bo całe życie towarzyskie można mieć po angielsku. I tylko w niektórych serwisach lokalnych można mieć trochę problemów bez znajomości angielskiego i jednak ten hiszpański by się wtedy przydał. Ale Coronado ma też swoje minusy. Czasami jest tutaj tłoczno, zwłaszcza podczas karnawału albo w listopadzie, kiedy jest dużo świąt. Jak ktoś stroni od ludzi i chciałby się gdzieś zaszyć, to wbrew pozorom może to zrobić i w okolicach Coronado, ale wybór takich odludnych miejsc jest raczej mały. Ceny trochę skoczyły i jak ktoś chce coś kupić na plaży, to musi liczyć się z kilkakrotnie wyższą ceną niż gdzieś dalej w kraju. Może to być tylko 2-krotnie wyższa cena, ale jednak akurat okolice Coronado, ponieważ rozbudowały się jako te pierwsze, najszybciej i mają chyba największe skupisko ekspatów w całym kraju, to też ceny akurat są tutaj wyższe niż w innych częściach. Ale wiadomo, jak zawsze, i plusy, i minusy. I ceny. Tutaj opiszę je trochę bardziej, na czym polega taki ogólny schemat cenowy, co w jaki sposób odnosi się też do innych części kraju. I tutaj jeszcze raz wspomnę o tym, że ceny w okolicach Coronado i głównej części panamskich plaż są wyższe, a czasami dużo wyższe niż w innych regionach w głębi kraju.
Czasami za podobne miejsce gdzieś daleko w kraju można zapłacić albo połowę, albo nawet mniej niż połowę, niż za takie samo miejsce akurat tutaj w okolicach Coronado. Ale zawsze jest to coś za coś i ten dzisiejszy program miałby tak kilka godzin, jak musiał naprawdę opisać te wszystkie szczegóły, dlatego lepiej może skupić się na tych takich najbardziej głównych. Jak ktoś chce kupić dom, myśmy oczywiście z taką ideą tutaj przyjechali, że my kupimy nic innego, tylko dom. Jak zobaczyliśmy, jak to wszystko tutaj wygląda, no to trochę się zdziwiliśmy i zdecydowaliśmy się jednak na mieszkanie i po tych kilku latach wcale tego nie żałujemy. Ale jednak widzimy, że większość ekspatów to dokładnie robi to, co myśmy zrobili na początku, przyjeżdża właśnie z myślą, żeby kupić dom. No ale potem większość z nich jednak decyduje się, że to nie będzie dom, jednak to będą mieszkania. Lokalne domy nie na plaży można kupić tutaj najtaniej nawet za mniej więcej 90 do 100 tysięcy dolarów, ale nie są one na plaży, one są wśród miejscowych. Możesz także wynająć taki dom za mniej więcej od 600 do 700 dolarów za miesiąc. No ale z tym wiąże się dużo różnych problemów i bardzo rzadko ekspaci pakują się w miejscowe domy. Kiedyś tutaj nie było innych opcji, były tylko domy, więc nie było za bardzo wyboru. Ale w ostatnich 15 latach dobudowano tutaj dużo budynków mieszkaniowych, więc rynek bardzo się rozwinął. Jak ekspaci szukają domów, to na ogół w takich zamkniętych osiedlach, gdzie jest po prostu dużo bezpieczniej. I pomimo, że Panama należy do jednego z najbezpieczniejszych krajów w Ameryce Łacińskiej, to zawsze lepiej nie mieć takiego problemu, że coś ci może nagle zniknąć. Jest to może przypadek tych akurat, co mają domy, bo jak się ma mieszkanie, to tych problemów po prostu w ogóle nie ma. W zamkniętych osiedlach rozpiętość cenowa domów jest od 300 tysięcy do nawet 1,5 miliona. Można zapłacić też dużo więcej, ale to wszystko zależy od jakości community. Ale najbardziej popularne wśród ekspatów są mieszkania. Dużo zamkniętych osiedli ma tutaj kilkupiętrowe budynki, a ponieważ nie ma tutaj problemów z trzęsieniami ziemi, jak na przykład w pobliskiej Kostaryce czy części Kolumbii, to jest też dużo więcej wieżowców. Jest to trochę nietypowe, bo wyobraź sobie, że jedziesz autostradą na odludziu, a tutaj nagle ni stąd, ni zowąd widzisz kilka wieżowców na takim pustkowiu. Tylko że jak podjedziesz bliżej, to potem okazuje się, że to jest ładnie zadbane, tam jest jakaś brama wjazdowa, wszystko jest dopielęgnowane, ale z dystansu to jest takie dziwne wrażenie. Akurat czegoś takiego nie ma ani w Europie, ani w większości krajów Ameryki Łacińskiej. I akurat z tego znana jest Panama, może Kostaryka i tam część Meksyku, że coś takiego jest. Na Dominikanie coś takiego też chyba mają. Ale nie mylić tych mieszkań z tymi mieszkaniami w miastach Europy czy Ameryki Północnej. Tutaj często można sobie kupić 200-metrowe duże mieszkanie albo nawet większe. Oczywiście masz też i te dużo mniejsze mieszkania jako wybór, ale wszystko zależy od community, na jaką Cię stać i od portfela. Zaznaczył tutaj kolosalną różnicę, jaką daje Ci komfort życia w mieszkaniu, w odróżnieniu od problemów, jakie masz, jak porwiesz się na dużą willę. Dużo o tym było wspomniane w rozmowie z Ewą w jednym z poprzednich odcinków. I ja w Kanadzie mieszkałem w 6 różnych domach i nie miałem zielonego pojęcia, że utrzymanie domu w Panamie może być tak czasochłonne i skomplikowane. Natomiast mieszkając w dużym mieszkaniu, po prostu zamykasz je na wyjazd i jak przyjeżdżasz, to jest tak dokładnie, jak je zostawiłeś i nie musisz nic tutaj doprowadzać do ładu. Mieszkania są tylko w budynkach w zamkniętych osiedlach i cena ich jest od mniej więcej 160 tysięcy do 900 tysięcy. Oczywiście są przypadki w jedną i w drugą stronę, ale to trzeba akurat tutaj mieszkać już na stałe i to kilka lat, żeby naprawdę znaleźć dużo lepszy deal od tych, albo trzeba mieć niesamowitą kasę, żeby zdecydować się na coś ponad 1 milion. Tak więc rozpiętość jest bardzo duża. Generalnie jest tak, że czym droższy dom albo mieszkanie, tym lepsza lokalizacja. Muy buena vista. No i teraz wyjeżdżamy z Coronado i takim drugim najbardziej popularnym miejscem, jakie wybierają ekspaci w Panamie, to jest Boquete. Boquete jest malowniczą miejscowością położoną w wysokich Andach, jakieś 7-8 godzin jazdy samochodem od Panama City. Właściwie Boquete to cały region, bo mają tam kilka mniejszych miejscowości w pobliżu Boquete. I teraz plusy. Jest to dla tych, co nie lubią plaż i klimatyzacji. Jak ktoś ma problemy zdrowotne i klima im przeszkadza, to jest to dobre rozwiązanie, bo tam też jest chłodniej. Albo ktoś, kto za bardzo nie ma kasy, to też akurat góry są takim dużo lepszym rozwiązaniem, ponieważ ceny tam są niższe.
Jest też tam trochę szlaków górskich, więc jak ktoś lubi chodzenie po górach, to jest to dobre miejsce. Jest trochę życia socjalnego, bo ekspaci mieszkają tam od dziesięcioleci, mają miejscowy targ, a nawet teatr. Mają dosyć blisko, bo tylko tak 30-40 minut jazdy samochodem do drugiego, co do wielkości miasta w Panamie, David. Jak dotąd była to też dużo tańsza opcja niż okolice Coronado, ale ostatnio ceny tam troszkę wzrosły. Nadal jest taniej niż Coronado, jednak to nie taka duża przepaść, jaka była jeszcze kilka lat temu. W okolicach jest bardzo dużo farm, plantacji kawy. W pobliżu jest też prowincja Chiriquí, gdzie jest najbardziej rozwinięte rolnictwo w kraju. Ale Boquete ma też pewne minusy. Pomimo, że jest chłodniej i niektórzy to lubią, to może na przykład tak ostro padać przez kilka dni pod rząd, a jest to taki zimny, przenikający deszcz. No myśmy akurat mieli pecha, ponieważ byliśmy tam kilka razy, ale za pierwszym i za drugim razem, jak byliśmy po kilka dni tam, no to każdego dnia lał deszcz i on nie był taki ciepły i przyjemny. Daleko od plaży, bo to około 2 godzin jazdy i tutaj mówię o plażach po stronie Pacyfiku, bo żeby dojechać w ogóle do plaż po stronie Atlantyku, no to wtedy, nie wiem, może 5 godzin. Tak więc jakby chciało się przekopać w oceanie, to już wyprawa na prawie cały dzień i w efekcie jak rozmawialiśmy tam z ekspatami, którzy już się tam zasiedlili na dobre, to oni tylko może raz do roku robią wypad na plażę, bo po prostu za daleko i nie chce im się jechać. Pomimo, że jest duże skupisko ekspatów, to raczej tych starszych ekspatów. Dlatego też czasami może być po prostu zbyt nudno. Nie ma za bardzo ani szkoły, ani dobrej służby zdrowia na miejscu. Ta, która jest, to faktycznie jest tania i ona jest w miarę efektywna, ale po jakieś bardziej skomplikowane testy, to trzeba albo jechać do David, albo nawet czasami lecieć do Panama City. Do Panama City trzeba dolecieć samolotem z pobliskiego David, albo jechać prawie przez cały dzień samochodem. Za blisko do Panama City nie jest czymś dobrym, ale jak jest się już zupełnie daleko, to też to ma swoje złe strony. I tutaj zaznaczę, że ceny w Boquete są może tak 30-40% niższe niż te ceny w okolicach Coronado. I tutaj już nie będę wymieniał, ile tam są ceny potem w tych innych regionach kraju, ale one są tak może połowa ceny tego, co akurat podałem w okolicach Coronado i może nawet mniej, no bo być może 1/3, to w zależności jak duża jest miejscowość i jak bardzo chce się mieszkać na pustkowi, no to wiadomo, wtedy ceny są naprawdę bardzo niskie. Trzecim dość popularnym miejscem wśród ekspatów jest Bocas del Toro. Jest to region położony w północno-zachodniej części kraju, taki pas wybrzeża karaibskiego z wieloma wyspami przy granicy z Kostaryką. Ilość ekspatów w porównaniu z Coronado czy Boquete jest tam bardzo mała. Pomimo, że Bocas wygląda dużo ładniej na zdjęcia niż 2 poprzednie miejsca, to jest tam trochę trudniej się osiedlić i trochę trudniej żyć. Powiedziałbym, że jest to bardziej dla tych takich, którzy lubią wyzwania. Plusy: malownicze otoczenie, biały piasek na plażach i turkusowa woda. Niewiele jest miejsc w Panamie po stronie karaibskiej, gdzie można jeszcze kupić kawałek terenu nad samym brzegiem. Bocas jest miejscem bardzo turystycznym, stąd też bardzo często osoby lubią tam przylatywać na jakiś tydzień i dla osób, które tam mieszkają na stałe, no to nie muszą się martwić, że nie mają gości. Ceny są nie tak wysokie, choć ostatnio akurat poszły w górę i rozmawiając z osobami, które tam mieszkają, to one zwróciły na to uwagę, że to, że przybyło tam więcej mieszkańców, więcej ekspat chce się osiedlać, to za bardzo nie mają gdzie. Stąd też te ceny akurat skoczyły im. I teraz minusy. Trochę za daleko od jakichkolwiek ośrodków miejskich w kraju. Słabo rozwinięta infrastruktura, ciężko porządny sklep. Trzeba polegać na miejscowych serwisach, które są prowadzone przez lokalnych mieszkańców. A jak sami Panamczycy mówią, ci z Bocas są tacy trochę inni. I to inni to tak w cudzysłowie. Może być czasami za gorąco albo zbyt dużo padać. Z jednej strony dużo turystów, ale głównie bardzo młodych i na budżecie. Kolejny minus to do Panama City trzeba dolecieć albo co najmniej 10 godzin jazdy samochodem. I właśnie w tym jest taki duży problem, że te okolice Panamy, które są bardzo daleko od Panama City, to te osoby mają bardzo duży problem z tym, jak one przylatują albo chcą wylecieć z Panama City. Ponieważ wszystko się odbywa na ogół z Tocumen, to one muszą tam dolecieć, ale to ciężko jest zorganizować, żeby tego samego dnia akurat tylko przesiadka była, stąd też bardzo często muszą po prostu zostać tam na noc,
a jak na przykład często też przylatują, no to też zostają na noc właśnie z tego względu, że jest trudniejsze połączenie z resztą krajów, ale przy okazji chcą też załatwić jakieś sprawy, no bo już są na miejscu w Panama City, no ale jak już będą u siebie, no to znowu mają ten sam problem, że żeby się wybrać do Panama City, to znowu trzeba planować na dzień albo dwa. Kolejne miejsce to Playa Benao. Jest to dość nowy, mały teren na południowym cypelku kraju. Tradycyjnie taka mekka dla miłośników surfingu. To miejsce chyba najszybciej wystrzeliło w górę po tym, jak kilka lat temu w końcu zrobiono porządną asfaltówkę z pobliskiego miasteczka Pedasi. Ceny też poszybowały w górę, choć jak dotąd było w miarę tanio. Nie jest już tam tak bardzo cicho, jak było jeszcze kilka lat temu, ale dla tych, co lubią plaże, hamak i dobre piwko, to jest to wymarzone miejsce. Jak dotąd było to bardziej dla takich backpackers i nie za bardzo było to miejsce takie z klasą, ale ostatnio się to bardzo szybko zmienia. Miejsce dość małe, bo właściwie taka tylko zatoka. Tak więc szybko się zapełniło, ale w pobliżu Playa Benao zaczęło się też dość szybko rozwijać i jak ktoś lubi glamping albo odosobnione inne plaże, to jest to właściwie dobry wybór. Niestety jest dość daleko do porządnych sklepów, jakieś 7, 8, a właściwie nawet 9 godzin drogi od Panama City. Jest też kilka innych opcji, które wybierają czasami ekspaci. Są to plaże w głębi kraju, jak na przykład okolice Pedasi albo Boca Chica. Są tam dużo niższe ceny, więcej spokoju, ale z drugiej strony może być miejscami gorąco albo więcej padać i jest dość daleko od Panama City. Z takich znowu nieplażowych miejsc, no to jednym z których wybierają, no to mogą być na przykład Santa Fe, tam akurat jest spokój i cisza, albo miasta jak David, Penonomé czy Agua Dulce. Ale tutaj przyczyny przeprowadzki są na ogół albo rodzinne, albo związane z pracą. W Panamie jeszcze oprócz tego można mieszkać w takich 50 innych miejscach i można mieszkać gdzieś i koło Colon, tam nad Atlantykiem, tam też są akurat plaże, ale to nie jest za bardzo rozbudowane i jest to właściwie tylko jeden region Panamy, gdzie nawet Panamczycy mają takie pewne obiekcje, jeśli chodzi o wjazd tam, no bo uważają, że tam mieszkają tacy dziwni ludzie trochę i my się ich za bardzo boimy w tym Colon, ale kto tam kiedykolwiek się otarł o Colon, no to dokładnie wie, o czym mówię. No miasto wygląda tak, jakby to było dawna kolonia francuska, tylko odtąd jak wyjechali Francuzi, no to nigdy to nie było odbudowane i zmodernizowane. Stąd też centrum miasta wygląda, że można by było kręcić taki horror film, stąd też za bardzo nie mieszka się tam, gdzie Colon, ale znamy też ekspatów tutaj, którzy bardzo chcieli mieszkać w czymś takim oddalonym od jakichkolwiek miejsc, gdzie mieszkają inni ekspaci, jakichkolwiek miasteczek tutaj. I oni wylądowali na takim zupełnym pustkowiu. I wtedy jest tak, że no fajnie, wybudujesz tam sobie w miarę tanio, ziemię kupisz tanio, masz na przykład piękny zachód słońca nad oceanem każdego dnia. No i chcesz się umówić na przykład z kimś na drinka, no to musisz tak poczekać, bo ta osoba najbliższa, no to przyleci za jakieś 2 miesiące. No to musisz bardzo lubić samego siebie, albo na przykład jak jesteście we dwoje, no to polegać tylko na tym, że będziecie sobie przez internet komunikowali się z innymi osobami. I teraz takie krótkie podsumowanie. Panama ma bardzo szeroką gamę opcji na każdą kieszeń i każde oczekiwanie. Od tych luksusowych do tych takich najtańszych. Takie miejsca typu Boquete i Bocas są też i w innych sąsiednich krajach. Tak akurat klimatu, jaki mają plaże w okolicy Coronado, to właściwie nie ma w Ameryce Środkowej. Inną rzeczą, że Panama ma bardzo rozwinięty koncept zamkniętych communities, takich zamkniętych osiedli, których nie mają inne kraje, albo jak mają, to są one dużo inne, albo w dużo mniejszym wyborze. Nie ma kraju idealnego i Panama też nim nie jest. Ale takie krótkie przypomnienie kilku punktów, co takiego ma Panama, a czego nie mają inne kraje. W porównaniu z innymi krajami w regionie, Panama różni się tym, że jest to chyba jedyny tutaj kraj, do którego nie dochodzą huragany i który w paśmie Andów od Kanady do Patagonii ma chyba najmniej trzęsień ziemi. Panama ma bardzo niską przestępczość, może nie w porównaniu z Polską, ale zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami Ameryki Łacińskiej. Jest tutaj w miarę spokojnie. Na szczęście Panama ma kanał, który jest tak ważny dla Stanów, że mogą być jakiekolwiek konflikty w innych krajach, ale tutaj Amerykanie nie pozwolą na jakieś wojny. Dobrze rozwinięta infrastruktura, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami w regionie. Położenie Panamy. Jest to pośrodku między dwoma Amerykami.
Położenie geograficzne pozwala na to, że jest to świetna baza wypadowa do zwiedzania właściwie wszystkich krajów półkuli zachodniej. Rząd się nie czepia i na dodatek ma terytorialne opodatkowanie. Polega to na tym, że jak ktoś ma biznes za granicą, to nie płaci tutaj żadnych podatków. Zresztą w sąsiedniej Kostaryce też nie. Jakby mieli Państwo jakieś pytania, to proszę zamieszczać w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnym.